W wiekopomnej chwili ciąg dalszy. W tym numerze biuletynu, 10 z kolei, prezentuję kolejne, drugie nagranie z cyklu o nazwie Kosmici w Emilcinie. Na początku podam od razu informację organizacyjną, że z playlisty 14 wydzieliłem playlistę 14a z nagraniami mniej istotnymi oraz tylko do oglądania, niestosownymi, fragmentarycznymi oraz pobocznymi. Druga informacja jest taka, że w 10 numerze biuletynu miało być obalenie absurdalnej hipotezy o mistyfikacji skośnokich ze wschodu, przedstawionej w numerze 9, ale w międzyczasie wynikły inne potrzeby, więc obalenie absurdalnej hipotezy będzie najprawdopodobniej w 11 numerze biuletynu. Oczywiście i to może ulec zmianie, jeśli znowu coś wypadnie pilniejszego. Studiując informacje o Emilcinie zgromadzone na playlistach 14, 14a i 14b zauważyłem brak zbiorczego opracowania z relacji Jana Wolskiego. I takie zbiorcze opracowanie jest tematem tego nagrania. W zasadzie to jest to taka moja mała praca naukowa, której dokonałem przez ostatni tydzień. A planowałem ją już latem. Moje opracowanie pozwala poznać za jednym razem, w usystematyzowany sposób, wszystkie informacje przekazane przez Jana Wolskiego w różnych jego wypowiedziach, dostępnych aktualnie na YouTubie. Zapoznanie się z moim opracowaniem pozwoli również ograniczyć rozpowszechnianie w świadomości słuchaczy różnych błędnych informacji na temat tego przypadku, które są publikowane, często nieświadomie, przez różne osoby. Po prostu jakiś ufolog się pomyli albo youtuber źle doczyta, a inny youtuber powtórzy po nim błąd i tak dalej, i tak dalej. A więc oparcie się ściśle na relacjach Jana Wolskiego daje gwarancję autentyczności relacji. Przypominam jeszcze o możliwości wspierania kanału, powiadamiania innych osób, możliwości szerzenia informacji o kanale w mediach społecznościowych czy na forach dyskusyjnych, możliwości subskrybowania, oglądania poprzednich nagrań, komentowania, możliwości pytania mnie w komentarzach lub mailu o różne sprawy w tematyce UFO i pokrewnych. Z góry dziękuję za różne pozytywne działania. Szczególnie ważne wydają mi się media społecznościowe i fora dyskusyjne. Przypadek spotkania Jana Wolskiego z kosmitami był bardzo znany już w 1978 roku i powstało wtedy wiele nagrań z Janem Wolskim. Do dzisiaj zachowało się co najmniej kilka autentycznych nagrań. Na YouTubie dostępne są 4 nagrania. Jeśli ktoś zna więcej, to poproszę o informacje, jak je znaleźć. Najważniejszym z 4 źródeł jest film dokumentalny Odwiedziny, czyli U progu tajemnicy o badaniu przypadku przez grupę naukowców magistra Zbigniewa Blani latem 1978 roku, wyemitowany w 1978 roku w ogólnopolskiej telewizji. Następnie mamy reportaż radiowy Małgorzaty Sawickiej pod tytułem Łąka na skraju wszechświata, też z 1978 roku, podobno z czerwca. Trzeci dokument to nagranie Henryka Pomorskiego i magister Krystyny Adamczyk z 6 lipca 1978 roku. Czwartym dokumentem jest reportaż telewizyjny UFO i Kamień z 1981 roku. Wszystkie te 4 źródła znajdziecie na mojej playliście numer 14. Właśnie z tych 4 nagrań wybrałem wszelkie wypowiedzi Jana Wolskiego i zawarłem w tym nagraniu. Przedstawiam tę historię ściśle na podstawie tych różnych relacji Jana Wolskiego po odsłuchaniu osobiście jego słów i obejrzeniu jego gestów oraz autoryzowanych rysunków i trochę tłumacząc niektóre jego gwarowe określenia. Bo w moim opisie przypadku jest dużo jego określeń, dlatego jest taki trochę dziwny język opisu wydarzenia. Nie mówię, co jest cytatem, aby nie zaburzać opowiadania. Ponadto podobne określenia się czasem powtarzają, bo są z różnych nagrań, a nie chciałem nic z tych relacji utracić, aby jak najbardziej bogato i wiarygodnie to przedstawić. Daję rękojmię autentyczności tych relacji. Jeśli ktoś znajdzie jakąkolwiek niezgodność w moim opisie, to ja ją zweryfikuję i sprostuję. Aby pospinać tematycznie te 4 źródła wypowiedzi w jednym nagraniu, całość mojej pracy jest podzielona na następujące części. 1. Wstęp. 2. Dotarcie do Polany. 3. Opis kosmitów. 4. Opis pojazdu z zewnątrz. 5. Dotarcie do wnętrza pojazdu. 6. Opis pojazdu wewnątrz. 7. Pobyt w pojeździe. 8. Po opuszczeniu pojazdu. Przejdźmy do historii opowiedzianej przez Jana Wolskiego, poprzedzonej moim wstępem. 1. Wstęp.
Jan Wolski był rolnikiem z małej wsi Emilcin koło Lublina. Był wtedy w wieku 71 lat, miał 7-hektarowe gospodarstwo, żonę oraz 4 synów. Przypadek ten miał miejsce w pobliżu Emilcina 10 maja 1978 roku. To najsłynniejszy przypadek ufologiczny w Polsce i najlepiej przebadany. Badał go słynny w całym kraju ufolog Blania Bolnar. Przypadek ten przeszedł też próbę ogniową czy armatnią, kiedy ponad 10 lat temu pewien zaciekły sceptyk próbował za wszelką cenę go podważyć. Niektórzy temu ulegli. Ja natomiast w wyniku mojej analizy stwierdzam, że jest to autentyczny przypadek na 100%. Jestem wprost zafascynowany tym przypadkiem. Uważam, że jest to najciekawszy i najprzyjemniejszy przypadek ufologiczny, uwzględniając przypadki z całego świata. Generalnie traktuję ten przypadek jako nasze dobro narodowe. 2. Dotarcie do Polany. Był to zimny poranek. Wolski wracał z Dąbrowy Puścińskiej, nazwa używana przez Wolskiego do domu, wozem zaprzężonym w młodą kobyłę. Działo się to między 7 a 8 rano. Wczesnym rankiem był w innej wsi, z klaczą do ogiera. Ponieważ klacz nie dawała się podkuć, to na szosie kulała, więc aby ją oszczędzić, wracał polną drogą. Ta droga prowadziła również przez jego pole. Jadąc od Komaszyce wyjechał w lesie zza zakrętu. Gdy wyjechał zza krzaków, zobaczył jak szły 2 osoby w stronę, w którą on jechał. Zobaczył ich przy polu owsem, czyli spotkanie z nimi miał po tej stronie Komaszyc Nowych, na swoim polu, bo jego pole dochodziło chyba do Komaszyc. Warto tutaj nadmienić, że tam gdzie istoty szły drogą, to zostały ślady po nich, czyli w następnych dniach, ale z czasem krowy i ludzie zadeptali. Z początku szli szybko, ale jak zauważyli, że on jedzie, to zaczęli zwalniać kroku, szli coraz wolniej, po trochę się oglądając na Wolskiego. Ponieważ tam często chodzą myśliwi polujący na bażanty, to Wolski myślał, że to są myśliwi. Ale jak już był blisko nich, to zobaczył twarze zielone, więc pomyślał, że to są jakieś potworaki. Jak dojeżdżał do nich, to wtedy jeden z nich odsunął się na lewą stronę, a drugi na prawą. Wtedy on wjechał pomiędzy nich, a oni wskoczyli mu na wóz. W czasie jazdy wskoczyli na tę jego furę. Jeden siadł po jednej stronie koło Wolskiego, drugi po drugiej stronie, a Wolski siedział w środku. Siedzieli tyłem do Wolskiego, nogi mieli spuszczone do ziemi. Wolski od zawsze nie był strachliwy ani płochliwy. Nie bałby się spać w chaszczach. Nie bał się Niemców w czasie okupacji. Wolski był zimniejszej krwi, jak o sobie powiedział, więc się tak za bardzo niczym nie przejmował. Jak ktoś grzecznie wobec niego postępował, to Wolski się nie bał. Choć oni dziwnie byli przebrani, to jednak wyglądali jak ludzie. Ponadto byli grzeczni, to się ich nie przestraszył. Gdy wyjechał zza Olszyn na proste linie, to zobaczył nad polaną jakiś pojazd w powietrzu, podobny do samochodu. I wtedy zrozumiał, że te istoty są z tego pojazdu. Zdziwiło go to, że samochód może wisieć w powietrzu i poruszać się trochę w górę i w dół o jakieś pół metra. Pojazd wisiał przy brzozach, kilka metrów nad ziemią. Opis kosmitów. Istoty mówiły do siebie słowami, podobnie jak my, ale oczywiście on nic z tego nie rozumiał. Mowę mieli prędką i drobniutką, aż tak, że on się dziwił zawsze, że oni się mogli zrozumieć. Rozmawiali między sobą drobnymi słowami typu etpttp, a tpmenene drobniutko a gęsto. Istoty miały zielone twarze. Nie było widać brwi, nie zauważył ich. Oczy mieli skośne troszkę. Troszkę w kątach oczu widział białka, ale nie dużo. Kości policzkowe były wystające. Wyraz twarzy mieli tak jak my. Usta mieli jako i my mamy. Zęby mieli białe, bo widział je, gdy się uśmiechali. Przypuszczał, że to mogli być Chińczycy, bo kształt troszkę podobny mieli do nich, ale byli jednak niżsi i drobniejsi od Chińczyków. Czyli byli oni drobni, delikatni, niskiego, jednakowego wzrostu do 150 centymetrów. Wskazał, że sięgali mu do nosa, a Wolski był dość niski. Według syna Wolskiego jego ojciec miał 167 centymetrów. Wszyscy oni byli charakteru prędszego, żawego. W okolicy karku mieli wygarbienia okrągłe, wyższe. Na jakim tle to było, czy taką mieli budowę, czy też tam coś mieli, to tego nie mógł zauważyć i nie wie. Ręce mieli również zielone. Wokół palców mieli wąskie płetewki. Wokół każdego palca mieli taką wąziutką płetewkę.
Ilości palców nie liczył. Wszystkie 4 istoty były identyczne, jednakowe, charakteru równego wszystka 4. Każdy z nas jest inny z wyglądu, innego rysu, a oni byli wszyscy jeden rys. I to mówił w kontekście twarzy. Według Wolskiego ludzie nie mogli się przebrać za te istoty. Nie może stwierdzić, czy to byli mężczyźni, czy kobiety. Wolski naśmiał się z pomysłu Wawrzonka, ufologa, który jako pierwszy nagrywał rozmowę z Wolskim, że to były maszyny i nazwał to głupotami. W ocenie Wolskiego istoty były podobne do charakterów naszych, przy czym słowo charakter w ustach Wolskiego miało wiele obcych nam znaczeń. Ubrani oni byli w jednolite, czarne, z odrobiną siwego koloru, kombinezony. Kombinezon nie miał żadnych klamr czy innych zapinek. Nie miał też żadnych znaków. Był to jednolity kolor i wzór. Na stopach i na głowie ten sam kombinezon był. Na stopach nie było butów, tylko ten kombinezon. Więc nie wiedział, czy to było coś gumowego, czy z innego materiału. Na łydkach i w górnej części kombinezon był obcisły, od kolan do pasa był luźniejszy, poszerzony. Na głowie z kombinezonu wystawała tylko zielona twarz, od oczu do ust, czyli czoło, albo może pół czoła, broda oraz uszy były nim zakryte. Włosów nie było widać w ogóle, bo to było zakryte kombinezonem. 4. Opis pojazdu z zewnątrz. Pojazd miał kształt krótszego autobusu, nie takiego długiego jak współcześnie. Długość miał od 4,5 do 5 metrów, a szerokość miał jak autobus osobowy. Dach był podobny jak w naszych domach i stodołach. I tu Wolski pokazał kąt prosty dachu dwuspadowego. Pojazd unosił się od 4 do 5 metrów ponad gruntem i poruszał się trochę w górę i w dół o jakieś pół metra. Otwór wejściowy był na środku dłuższego boku pojazdu. Te drzwi zaczynały się od podłogi w górę. Na 4 narożach, czyli węgłach pojazdu były umiejscowione pionowe wirniki w uchwytach w kształcie beczułki wielkości ponad pół metra. Wirniki były w kształcie przypominającym ślimak z maszynki do mięsa, który ciągnie mięso. Wirniki wystawały na tę samą długość do góry, co i do dołu względem pojazdu. Wiry się obracały bardzo ostro. Wydawały one równomierny jeden głos takie zygotanie. Pojazd był koloru niklowego, czyli według mojej oceny był to kolor błyszczący srebrny. Wolski porównywał ten kolor do wyczyszczonego aluminium albo do koloru błyszczących klamek w samochodzie, ale nazywał go nieprawidłowo słowami bardzo przezroczysto biały, co było jego gwarą. Powierzchnia pojazdu była równa, gładka, bez żadnych znaków czy napisów. Pojazd nie miał żadnych śrub czy spawań. Do otworu wejściowego prowadziła winda na 2 osoby w postaci podstawy do stawania, zatrzepionej na 4 jakby niklowych linach wychodzących przy daszku ponad otworem wejściowym. 5. Dotarcie do wnętrza pojazdu. Około 20 metrów przed pojazdem istota kiwnęła ręką, żeby stanąć. Tak jak to nasze niemowy wskazują, tak oni charakteru tych naszych niemów wskazywali. Wolski zrozumiał to i wstrzymywał konia, ale koń był młody, więc miał problem z wyhamowaniem go. Ponadto koń się bał tego pojazdu. Istota pomogła Wolskiemu, chwytając za lejce i podciągnęła je, żeby szybciej koń stanął. Gdy koń stanął, to istoty zeskoczyły z wozu, tak jak wsiedli, tak skoczyli na obie strony. Kiwnęli na niego, żeby i on zeszedł i szedł z nimi. Wolski okręcił lejce konia na kłonnicy, żeby koń nie leciał dalej, i poszedł z nimi w stronę tego pojazdu. Jeden z jednej strony szedł, drugi z drugiej. Doszli do pojazdu i tam była winda na 2 delikatne, mniejsze osoby. Pierwsza stanęła na podstawę do stawania jedna z istot, a potem ręką kiwnęła do niego i obok stanął Wolski. Jak Wolski stanął, to winda szybko się uniosła w górę. Wjechali tą windą i stanęli naprzeciwko otwartych drzwi. Wskazano mu kiwnięciem ręki, aby wszedł do środka. Więc wszedł. 6. Opis pojazdu wewnątrz. Drzwi pojazdu nie miały zawiasów. Nie otwierały się tak jak u nas, ale się jakby skręcały, tak jak materiał. W pojeździe nie było żadnego okna, tylko te drzwi. Ale dzięki otwartym drzwiom w całym pojeździe było widno i wszystko było widać. Sufit był, zdaje się, płaski, tak jak to u samochodów, na wysokości prawie 2 metrów od podłogi. Wewnątrz pojazd był czarno-siwy, w tym samym kolorze co kombinezony. Czyli niby czarny, ale ciut siwy. W pojeździe leżało około 10 sztuk czarnych gawronów.
Leżały przy ścianie naprzeciwko drzwi, trochę na boku, prawie na kupce. Poruszały skrzydłami, głowami, nogami, ale były niewładne, nie chodziły. Nie mogły władać sobą, były drętwe, więc nie wiedział, co oni im porobili. W ścianie naprzeciwko drzwi, ale trochę z boku, były dwie dziurki oddalone od siebie o około 30 centymetrów. Jedna z istot miała pałeczkę długości około 30 centymetrów, zakończoną łebkiem. I wkładała ją w jedną dziurkę i coś regulowała, a następnie wkładała ją w drugą dziurkę i znowu coś w niej poruszała. Następnie pochodziła trochę po pojeździe i ponownie wracała do tych czynności regulacyjnych. W pojeździe nie było żadnej lampki, żadnej żarówki, żadnego światła, żadnego motorku, nic, tylko były gładkie ściany. Tylko było parę ławeczek do siedzenia, około 8 czy 10. Ławeczka taka wystawała ze ściany na 2 linach, takich samych jak w opisanej windzie. 7. Pobyt w pojeździe. W środku stały dwie kolejne istoty. Istota poleciła mu gestami, na migi, aby się rozebrał. Wolski liczył na to, że ma się rozebrać do pasa. Zdjął więc jesionkę, bluzę, koszulę. Jak rozpinał bluzę, to tam miał 4 guziki i gdy zaczął rozpinać od góry, to ten, co z nim wjechał, rozpiął mu szybko 2 dolne guziki. W tym czasie, gdy się rozbierał, do pojazdu wjechała 4. istota, ta co pozostała na dole. Gdy się rozebrał do pasa, istota pokazała mu rękoma, żeby się rozebrał do spodu. Miał rozkaz, nie wstydził się rozebrać do naga, bo i rozbierał się jak szedł do wojska, więc tuż przy nich to się rozebrał. Oni się przy tym jakby uśmiechali, czyli skrzywiali się jakby, taki mieli dziwny uśmiech. Wolski zdjął buty, takie codzienne kamasze i spodnie. Jedna z istot, co były w środku wcześniej, stała 2 metry od Wolskiego z urządzeniem w kształcie 2 małych talerzyków czy kółeczek. Wolski stał na wprost niej. Istota złożyła te 2 jakby talerzyki, a one wydały cichy dźwięk, jak na przykład przy zetknięciu plastiku o plastik. Ale nic tam nie błysnęło, żadna iskra, tak jak u nas gdy się fotografuje. Potem ten, co z nim wjechał, to obrócił go bokiem do urządzenia i wyciągnął rękę Wolskiego do góry. I znowu kliknęli urządzeniem, jakby w kształcie talerzyków. Potem obrócił go tyłem i znowu usłyszał to kliknięcie. A potem to samo się działo z drugiego boku. Następnie wskazano mu, aby się ubierał. Więc się zaczął ubierać. I wtedy spoglądał po pojeździe. W tym czasie istoty spożywały pokarm podobny do sopla lodu z dachu, długości 30 centymetrów. To się łamało jak twardsze ciasto albo jak rogalik, leciutko się odłamywało. Nie było przy tym żadnego odgłosu chrupnięcia ani żadnego innego odgłosu. Jak wszedł do pojazdu, to 2 w pojeździe sobie to jadło. I ten, co wjechał na górę z Wolskim, poszedł sobie i łamał ten pokarm. Łamali sobie to po kawałku małym, takie małe okruszki, i jedli to. Jeden z 2, co jedli, wskazał na pokarm w kształcie tego sopelka i na migi spytał Wolskiego, czy będzie to jadł. Chcieli go poczęstować. Wolski kiwnął głową, że nie chce. I więcej go nie namawiano na to. Potem żałował, że odmówił poczęstunku. Bardzo zainteresował ich pasek od spodni. Wszyscy 4 przyglądali się mu, analizowali pasek, wkładali w sprzączkę, zapinali go, nie wiadomo co oni w nim podziwiali. I się jakby uśmiechali przy tym, ale nie tak jak my, tylko robiąc jakiś grymas skrzywienia twarzy. Jak Wolski się ubrał, to jedna z istot wskazała mu ręką, aby opuścił pojazd. Wolski założył czapkę. Już miał postawić nogę na podstawę do stawania, czyli na windę, ale się jeszcze do nich odwrócił, bo jakoś mu nie pasowało tak wyjść, zdjął czapkę i się im trochę ukłonił i powiedział do widzenia. Wszyscy 4 patrzyli na niego i również mu się wszyscy 4 ukłonili. Wolski dał krok, stanął na windę i zjechał na dół. 8. Po opuszczeniu pojazdu. Po zejściu z windy Wolski poszedł do konia. Koń w czasie pobytu Wolskiego w pojeździe przemieścił się gdzieś na bok. Przy swoim wozie Wolski spojrzał jeszcze na pojazd w powietrzu i zobaczył, że co najmniej 2 istoty stały w drzwiach i patrzyły na niego, jak będzie jechał. Wolski siadł na wóz i ruszył. Klacz bała się tego wiszącego w powietrzu pojazdu i jechała po samych drzewach olszynach, te ślady widziała potem milicja. Gdyby nie te olszyny, to koń by dalej poleciał, tylko że tam już koń nie miał gdzie wpaść. Potem Wolski skręcił na drogę. Gdy odjechał z 15 kroków, to obejrzał się jeszcze na pojazd, to go jeszcze widział.
Następnie skręcił w prawo poza Olszyny i tam już nie było możliwości go zobaczyć, więc pojazd mógł widzieć tylko do 15 metrów i potem nic już nie mógł zobaczyć, co się tam działo. Rolnik śpieszył się do domu, bo chciał ten pojazd pokazać synom, żeby szybko przylecieli i zobaczyli, co to za samochód w powietrzu i jakieś cudotwory. To na razie tyle z relacji Wolskiego w tym odcinku, bo to moje opracowanie dotyczy ściśle spotkania rolnika z kosmitami, a nie późniejszych wydarzeń. Stworzyłem kompleksowe odtworzenie wydarzeń od A do Z, ściśle według relacji Jana Wolskiego. Można spokojnie bazować na wiedzy przekazanej w tym odcinku. Nie zawarłem w niej relacji innych osób, bo do każdej z tych innych relacji trzeba podchodzić w inny sposób i je weryfikować lub skomentować. Tylko Jan Wolski brał bezpośredni udział w spotkaniu z kosmitami i dlatego odtworzenie wydarzeń według jego relacji musiało być zrealizowane przeze mnie w osobnym nagraniu. Jeszcze jedno. Robert Bernatowicz w swoim nagraniu na żywo apeluje do nas: brońcie Emilcina, bo to jest perła. Więc ja bronię Emilcina jak jakiś lew ajurwedyjski, ha ha ha. A Robert co? Blokuje mnie na swoich kanałach, na kanale Fundacji Nautilus i na swoim. Jeszcze chyba w zeszłym roku mnie zablokował. Jakoś nie lubił moich komentarzy. Więc ja tu walczę, robię to, o co mnie prosi, a u niego żadnej poprawy. Ale jak mnie w końcu odblokuje i ja to zauważę lub się dowiem o tym, to publicznie Roberta pochwalę w jakimś moim nagraniu. I jeszcze prośba do Roberta i do wszystkich słuchaczy. Jeśli ktoś dysponuje jakimiś niepublikowanymi wypowiedziami Jana Wolskiego, to niech je wrzuci na YouTube'a. A może ktoś ma jakieś kasety magnetofonowe z takimi nagraniami, na przykład w jakichś rzeczach odziedziczonych po kimś z rodziny czy znajomych. Podobno wiele osób nagrywało Wolskiego. Na jednym z nagrań Wolski mówił, że przyjeżdżało wtedy do Emilcina nawet po kilka autobusów dziennie. I jeszcze mała dygresja muzyczna. Przy końcowym szlifowaniu tego tekstu, jak przy pisaniu innych tekstów, słucham kolejno moich playlist muzycznych. W tym momencie odsłuchuję listę pop, na niej utwór zespołu The Cranberries o tytule Linger. Przycieram oczy ze zdumienia, bo widzę 2 miliony lajków i 496 milionów wyświetleń. Zasięg oczywiście nieosiągalny w temacie kosmitów. Na tym kończy 10. z kolei numer biuletynu, a drugi z cyklu emilcińskiego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję za oglądanie, suby, lajkowanie, komentarze oraz inne działania pozytywne. Zachęcam wszystkich słuchaczy do polecania moich nagrań w mediach społecznościowych oraz na forach dyskusyjnych.